MMA Flashback z Karolą Kowalkiewicz na niespełna 2 tygodnie przed galą UFC 228, gdzie zmierzysz się z Jessicą Andrade. Cześć Karolina. Cześć, cześć. Moje pierwsze pytanie, chciałem się trochę cofnąć w czasie do początku roku, bo wydaje mi się, że wtedy pojawiły się jakieś pierwsze doniesienia na temat tego pojedynku i chciałem, żebyś mi powiedziała, dlaczego wtedy do tej walki nie doszło, bo dużo gdzieś podnosi się głosów, że ty tej walki unikałaś. Tak, ja już miałam podpisany kontrakt na tą walkę, tylko to nie było ogłoszone. Ale w trakcie przygotowań, niestety była to zima, zachorowałam, tak tego nie do końca zaleczyłam i powikłaniami tego było zapalenie płuc. I po prostu nie byłam w stanie się przygotować do tej walki. Musiałam swoje wyleżeć, musiałam wziąć antybiotyki i nie dało się przyspieszyć tego procesu regeneracji. Napisaliśmy do UFC, co w takim wypadku, a było jeszcze trochę czasu do tej walki i czy Jessica, może jeszcze nie była ta walka ogłoszona, czy Jessica może poczekać na mnie. Ona wtedy nie chciała czekać, bo już była długo w przygotowaniach. Wtedy na moje miejsce wskoczyła inna rywalka, ja zawalczyłam miesiąc później, w późniejszym terminie. Jessica chyba powiedziała nawet coś takiego, że ty unikasz tej walki przy nią, że to nie była choroba, tylko po prostu ty się przestraszyłaś. Czy w jakikolwiek sposób rusza cię takie gadanie twojej rywalki, czy może wręcz motywuje? Mi się wydaje, że też to mogło być, że ona gdzieś coś usłyszała, coś przeczytała. Wiadomo, że ludzie przeinaczają różne rzeczy i dlatego mogła tak powiedzieć. Po prostu. Ale ogólnie to mnie motywują takie rzeczy. Wtedy na twoje miejsce do walki wskoczyła Tecia Torres. Powiedz, czy ze strony UFC pojawiały się jakieś propozycje innych rywalek dla ciebie, czy można powiedzieć, że tak wyczekałaś sobie tą walkę z Andrade? Tak naprawdę ja chciałam z nią walczyć już od dawna i teraz po tym zwycięstwie z Felice wiedziałam, że kolejna walka będzie prawdopodobnie tak na 99% z Jessicą, no i się nie pomyliłam. W międzyczasie jeszcze pojawiały się wyzwania ze strony m.in. Michelle Waterson. Czy w ogóle była taka inicjatywa ze strony UFC, czy to może była taka, można powiedzieć, prośba ze strony Waterson o ten pojedynek z tobą? To była prośba Michelle. Rozmawiałam teraz ostatnio, jak byłam na tym Fight Weeku w Las Vegas, rozmawiałam z nią i ona mówiła, że ona chciała walki ze mną, dlatego że jej się wydaje, że to było fajne zestawienie, ale tam usłyszała ze strony UFC, że ja już jestem zaklepana, też miała tam na oku inne rywalki, ale że tak powiem wszystkie już były zaklepane, miały wyznaczone rywalki, daty walk. No i teraz się szykuje fajne starcie Michelle z Felice. Nie mogę się doczekać i jestem bardzo ciekawa tej walki. A kto dla ciebie będzie faworytką takiego starcia? Nie wiem, ale na pewno kibicuję Michelle, bo jest to świetna dziewczyna, świetna zawodniczka. Miałam ją okazję poznać już dawno temu, kiedy debiutowałam na Invictie. Ona gdzieś tam komentowała moją walkę i naprawdę bardzo fajnie, ciepło mnie tam przyjęła w tej organizacji i jestem jej ogromną fanką i mam nadzieję, że wygra. I się cieszę, że nie doszło do walki, do pojedynku z nią, bo ja zawsze powtarzałam, że najgorzej by było mi chyba walczyć z Michelle, bo by mi pękło serce. Okej, wróćmy do twojego pojedynku z Jessicą Andrade. No, ona znana jest z tego, że gdzieś wprowadza taki chaos w walce, gdzieś lubi te takie huraganowe ataki tymi cepami. No to też znana jesteś z tego, że gdzieś nie odpuszczasz w tych wymianach. Czy możesz zdradzić, czy będziesz chciała się spróbować w tych wymianach z Jessicą, czy raczej będziesz ich unikała? Na pewno, jak wiesz, jak swojego nie przyjmę w czasie walki, to nie byłabym sobą. Nie no, żartuję. No na pewno nastawiam się na mocne wymiany stójkowe, muszę być gotowa na obrony tych jej fenomenalnych obaleń, a jak już mnie sprowadzi na ziemię, no to muszę być gotowa na to, żeby tam z nią walczyć w parterze i nie dać się zdominować. Przy okazji walki Asi, jej trener od zapasu wspominał, że oni trenowali więcej wstawania z parteru niż samej obrony obaleń, no bo ona obala w taki sposób, wynosi gdzieś bardzo dużą siłę w to wkłada. Czy w twoich przygotowaniach zapaśniczych też pojawił się ten aspekt po prostu wstawania po obaleniu? Tak. Bardzo dużo też tego ćwiczyliśmy, właśnie wstawania po obaleniach, bo tak naprawdę walcząc z taką zawodniczką, nie można się nastawiać na to, że ona mnie nie obali. My zakładamy, że na pewno mnie przewróci, no tylko co dalej po tym, jak mnie przewróci, że muszę albo szybko wstać, albo ją skontrolować, albo przejąć ją inicjatywę w parterze i wylądować z góry. No także przećwiczyliśmy wiele scenariuszy, mam nadzieję, że wszystkie możliwe. Przecież wiadomo, że to jest walka i tam się może stać wszystko. Ale jestem naprawdę dobrze przygotowana do tej walki. Dawno nie miałam tak fajnych przygotowań i będzie fajnie. A gdybyś miał obstawiać na to, jaki gameplan przyjmie twoja przeciwniczka, czy będą to raczej obalenia, czy walka w stójce, to jak byś tutaj typowała?
wydaje mi się, że tak jak zawsze, że będzie mocno szła w tej stójce do przodu, właśnie tak troszeczkę chaotycznie, tak mocno, agresywnie, po to, żeby sklinczować, obalić. Twoja przeciwniczka jest bardzo dużą faworytką bookmacherów przed tą walką. Za każdą złotówkę postawioną na Ciebie bookmacherzy płacą 3,70 zdaje się na tą chwilę. Czy to jest jakiś aspekt, który Cię motywuje, czy w ogóle przykładasz uwagę do tego? Nie przykładam do tego uwagi, ale no dobrze, niech tam sobie obstawiają. A planujesz postawić jakieś pieniądze na siebie? Obstawiałaś w ogóle kiedyś? Nie obstawiałam jeszcze, ale może postawię sama na siebie. Dobrze, chciałem Cię jeszcze zapytać, bo ostatnio po naszym wywiadzie bardzo dużym echem poniosła się informacja o tym, że Conor McGregor przepraszał Cię w wiadomości po tym incydencie w tym busie. Czy możesz powiedzieć, czy ze strony Conora był jakiś jeszcze odzew i co myślisz o karze, jaką sąd mu wymierzył, bo to było zdaje się 5 dni prac społecznych dla niego za karę za ten incydent. O matko, wiesz co, już nawet nie chcę tego komentować, nawet nie wiedziałam, że dostał taką karę. No co mam powiedzieć, no to jest Conor. Niestety świat wygląda tak, że niektórym wolno więcej, innym mniej. Prawdopodobnie gdyby ktoś, kto nie ma takiej góry pieniędzy i nie jest taką gwiazdą, coś takiego zrobił, no to by się nie skończyło to na 5 dniach jakiejś kary społecznej, tylko byłaby pewnie jakaś, nie wiem, jakaś grzywna, może jakiś areszt, nie wiem, nie znam się na prawie, ale no mówię, no niestety świat wygląda tak, że jednym wolno więcej, innym jeszcze więcej, a innym mniej. No skoro już zahaczyłem o postać Irlandczyka, to nie mogę się nie zapytać o walkę Conora właśnie z Khabibem Nurmagomedowem. No jaki jest typ Twój na ten pojedynek? Nie typuję tego pojedynku. Po prostu chcę go zobaczyć. To jest walka, na którą czekam naprawdę od dawna i po prostu chcę ją obejrzeć. Naprawdę nie chcę typować, nie chcę przewidywać, nie chcę spekulować, po prostu chcę zobaczyć tą walkę, bo tam się będzie działa magia i nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć. Spoglądam tak tutaj w lewą stronę na trenera Zaborowskiego, więc jeśli mówimy o dużych wydarzeniach, to chciałem zapytać, jak wyglądają w tej chwili losy akcji Odchudzamy Zabora? Opornie. Trener jest ciężkim przypadkiem, ale mam nadzieję, że jeżeli jeszcze więcej ludzi się zaangażuje w tą akcję, to jeszcze bardziej go zmotywujemy. Jedną z gwiazd, która tutaj zaangażowała się w tę akcję, był Darren Till i no, baczne oko kibiców dostrzegło gdzieś wymiany w komentarzach pomiędzy tą a Darrenem Tillem na Instagramie i nawet były takie sugestie, że tam jakaś zła krew się między wami pojawia. Czy możesz powiedzieć, jak wyglądają Twoje relacje z Darrenem Tillem? Ogólnie Darrena mieliśmy okazję poznać już na UFC w Gdańsku, ponieważ byliśmy razem w szatni. Teraz na UFC właśnie razem z Łukaszem i razem z Darrenem mieliśmy okazję jeszcze bliżej się poznać. Chłopaki to już w ogóle bardzo blisko się poznali. Kto? Mówię, że ty i Darren blisko się poznaliście, wypijając... Ale to się nagrywa wszystko. Wypijając toasty za moje zdrowie. Także tam nie ma złej krwi, naprawdę bardzo się lubimy i się pozdrawiamy takim gestem, który niektórym może się wydawać bardzo wulgarny. Czyli te faki, które po prostu tam wstawiacie, to... Ale to jest takie nasze pozdrowienie. To wszystko zostało wyjaśnione, myślę, że fani mogą spać spokojnie. Okej, skoro zahaczyłem o Darrena, to też na horyzoncie jego walka z Tyronem Woodleyem. No komu ty kibicujesz w tym starciu? Oczywiście, że Darrenowi, naprawdę. No dla mnie on już jest mistrzem, a po tej walce po prostu tylko to przypieczętuje i będzie nosił dumnie ten pas. Bo ja naprawdę wierzę w to, że on znokautuje Tilla. Twoja klubowa koleżanka, jednocześnie partnerka Marcina Wrzoska-Anita Bekus niedługo będzie debiutowała zawodowo w MMA, a jej rywalką będzie Hanna Gujwan, czyli no bardzo doświadczona zawodniczka. Jak ty możesz ocenić formę Anity i czy nie uważasz, że jest to dość mocna rywalka jak na debiut zawodowy? Powiem tak, Anita trenuje, no nie trenuje długo MMA, zajmuje się tym sportem może 2 lata, ale tak naprawdę sportowcem jest od dziecka. Trenowała właśnie bikini fitness, trenowała akrobatykę, nie wiem jeszcze jakie tam sporty w życiu uprawiała, ale próbowała naprawdę wielu rzeczy, ma ogromną świadomość swojego ciała, jest bardzo sprawna fizycznie, co się przekłada na MMA.
bardzo szybko łapie wszystkie techniki, potem je potrafi wykorzystać w walce. Na przykład sparując z nią, jednego dnia wykonam na niej jakąś technikę, za 2 dni, kiedy my znowu sparujemy, już nie mogę tego zrobić, bo ona już wyciągnęła wnioski, już sobie to przeanalizowała i to ona próbuje na przykład tego na mnie, więc powiem tak, trenuję krótko, a jest jedną z moich głównych sparring partnerek i naprawdę jeżeli będzie dalej tak trenowała, no to wierzę jej niesamowitą przyszłość i jestem spokojna o pojedynek z Hanią i fajnie, że dostała tak mocną rywalkę na sam początek. To znaczy, że nie boi się wyzwań i naprawdę traktuje to poważnie. Nie chce sobie nabijać rekordu, tylko chce gdzieś tam szybciutko zaistnieć. Dobrze, chciałbym Cię jeszcze podpytać o klub, bo jesteś współwłaścicielką Shark Top Team. Działacie już, zdaje się, że ponad 9 miesięcy. Także chciałem zapytać, no jak Ty oceniasz po tym czasie to, jak klub prosperuje i czy jesteś z tego zadowolona? Jestem bardzo zadowolona. Jak to się mówi, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Tej Shark Top Team to mój drugi dom. I fajnie, cieszę się, że się rozwijamy. Pod koniec września otwiera się druga siedziba w Bytomiu. Także że fajnie, wszystko idzie w dobrą stronę. A jakbyś skomentowała te doniesienia, które pojawiły się jakiś czas temu o tym, że macie mieć fuzję z klubami Fit Fabric? Były prowadzone takie rozmowy, no ale doszliśmy do wniosku razem z Łukaszem, że jednak lepiej, jeżeli zostaniemy na tym, na czym stoimy, bo wiadomo, jeżeli jest wielu wspólników, to zawsze pojawiają się jakieś konflikty, a nie po to zakładaliśmy klub, żeby gdzieś tam, własny klub, żeby gdzieś tam konsultować to z innymi ludźmi, żeby być zależnym od kogoś, chcieliśmy po prostu być niezależni, być, że tak powiem, na swoim i wiadomo, że łącząc się z Fit Fabric pewnie dużo szybciej byśmy opanowali Polskę, świat, ale małymi kroczkami, wszystko na spokojnie, powoli. Dojdziemy do tego samego, tylko że troszeczkę wolniej. A ciężko jest jednocześnie pogodzić prowadzenie klubu i gdzieś karierę zawodniczą? No, w trakcie przygotowań do walki nie ukrywam, że bywa to troszeczkę uciążliwe, bo ja lubię się skupiać na jednej rzeczy i kiedy wchodzę w ten cykl przygotowań do walki, lubię być skupiona tylko i wyłącznie na pojedynku, a jednak tutaj klub pochłania dużo uwagi, trzeba dużo rzeczy dopilnować. Ale na szczęście mam tutaj super pomocników, którzy pomagają mi tylko jak mogą, odciążają mnie, więc no nie jest tak źle. Na sam koniec, jakbyś mogła powiedzieć, jak będą najbliższe Twoje dni wyglądały? Kiedy wylot i czy cieszysz się na ten Media Week, który już przed Tobą? Czy w ogóle odnajdujesz się w takich obowiązkach mediowych? Bardzo się cieszę. Ja zawsze się cieszę, kiedy już lecę na walkę, kiedy już się odcinam od tego, co jest tutaj i teraz, a jestem tam na miejscu. Wtedy czuję ten klimat walki, klimat UFC, to jest niesamowite, to mnie bardzo pozytywnie napędza, nakręca, dodaje mi motywacji i no już się nie mogę doczekać. Lecimy w piątek bardzo wcześnie rano. I tyle. No, ostatnie tutaj treningi w Łodzi. Dzisiaj zrobiłam ostatni trening z Dawidem Gralką, taki trening z motoryki i kondycji. Jeszcze szlifujemy jakieś tam aspekty techniczne. Resztę treningów już Dallas. Dobrze, z mojej strony to wszystko, także dziękuję Tobie bardzo za wywiad i powodzenia na walce. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki.